Dzień dobry drodzy Państwo, z tej strony Tomek i Simone. Ten vlog będzie nie dzisiejszy. Wyjeżdżamy właśnie do Andaluzji na zgrupowanie Equipo, więc nasze zgrupowanie zaczyna się kilka dni wcześniej. Wyjeżdżamy dokładnie 3 dni wcześniej przed przylotem całej ekipy zawodników, zawodniczek. Będziemy tam na nich czekać i przygotowywać, żeby wszystko było ready. Więc właśnie wyruszamy z Polski, piękny, słoneczny dzień i przed nami jedyne 3110 km. Powinno pójść gładko. Będziemy Was informować z trasy, jak przebiega podróż, a później będziemy Wam pokazywać, jak się bawimy w Andaluzji. Ruszamy? Ruszamy. Naprzód. Do przodu, let's go. Mieliśmy zrobić dzisiaj połowę trasy. Początkowo chcieliśmy się zatrzymać koło Lyonu, później Perpignan, a finalnie dojechaliśmy do Lloret del Mar. Nie uwierzycie, co się stało. Chodzimy do hotelu, a tam ludzie ładnie wystrojeni. Mówię, to jest chyba jakiś taneczny klimat. I okazało się, że w hotelu obok jest kongres salsowo-baciatowy. Więc nie możemy przepuścić takiej okazji. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Będziemy rozciągnąć kolana. Rozciągnąć, Po rozprostować 18 nogi. godzinach jazdy. Dokładnie. Tyle nam wyszło. Jeden taniec i do spania. Proszę Państwa, oto człowiek, który nieważne w jakim miejscu na świecie się znajduje, zawsze musi coś Nożyk z Olfy zawsze trzymam wyklejać. ze sobą w spodniach w kieszeni. Tak jest. W Hiszpanii jeszcze fur nie kleiłem, ale superancka pogoda na klejenie. Także szykujemy furę. Obrędowana. Equipo Cycling Sport. Jak fura World Tourowa, nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest samochód, który będzie zabezpieczał nasze treningi. Dyrektor sportowy będzie codziennie podpowiadał uczestnikom taktykę, żebyśmy wygrali nie tylko klasyfikację generalną, ale też wszystkie etapy. Co więcej możesz powiedzieć, No i Simon? drużynową. Drużynową. No tak. Jedziemy piękną drużyną. Złożoną z superowych uczestników, także drużynowa klasyfikacja jest bardzo ważna. Tak, tutaj będzie jedzonko, pićko, jeździć za naszymi uczestnikami. A jak ktoś się zmęczy, to zawsze jest jedna opcja, że jedna osoba się może wycofać, nie? Więcej nie wejdzie, chyba że chcą jeździć na pace. Tak, dokładnie tak. Chyba że powrót z buta, nie? Bo 14 rowerów się mieści do furgonety, ale 2 miejsca, w sumie 1 miejsce tylko dla jakiegoś uczestnika. Tak jest. Moi drodzy, dotarliśmy do Albuñuelas, do naszego docelowego miejsca. Samochód już rozpakowany, torby wniesione, rowery wniesione, więc pokażę Wam, jak będziemy sobie tutaj mieszkać. Objawienie sezonu. Nasza kucharka Mati. Jak to, Mati? Wszystko gotowe w kuchni? No, jeszcze nie, na zakupy trzeba jechać do góry. Ale z maszyn i sprzętu? Z maszyn, sprzętów wszystko jest. Geny dojechały, słoiki całe. To najważniejsze. Wszystko jest. No to dobrze. Schodzą się już pierwsi zawodnicy. Niektórzy przylecieli wcześniej, niektórzy dopiero będą. Miejscowa nasza tu jest tak zwana loża szyderców. Tutaj wieczorem się siedzi, ogląda się TV i się wszyscy śmieją z żartów wujka Andrzeja. Tutaj sobie będziemy spożywać posiłki, które będzie nam przygotowywać Mati. Po zgrupowaniu wszystkie te butelki będą puste. Właśnie, bo tam w lodówce pani powiedziała, że on the house 3 butelki szampana leżą, także... O, no to zaraz będziemy działać. To jest kuchnia pani. To jest Tam kuchnia? zamknięte. No service. Czyli tylko z tej możesz korzystać? Tak. Powiedziała mi, że z tamtej mogę sobie zaglądać, jak ktoś jest i sprząta i bym czegoś potrzebowała, to mi tam mogę sobie... Czyli będziesz jeszcze nam przygotować w tej. Tak. A, czyli już masz wszystko ready. Mojej kuchni, tak powinna być. Super. Dodatkowy ryżowar, żeby nigdy nie brakło kalorii. Więc zaraz będziemy odpalać, tylko czekamy na resztę, bo cała reszta przylatuje późniejszym lotem. Co prawda jest jeszcze pusto. Aha, no Ale to będzie najważniejsze pełna, jest. ale najważniejszy welcome drink jest.
Tutaj będzie serwowana codzienna kawka. Oprócz tego mamy też drip bagi z Coffee Plantu, więc też będą pite. Tutaj jest nasza część zewnętrzna, jak będzie ktoś chciał zjeść sobie śniadanko na świeżym powietrzu, pochillować. Rowerownie jest na górze, ale nauczeni doświadczeniem z tamtego roku i tak wszyscy zostawiają rowery tutaj właśnie na dole. No tutaj jest część chilloutowo-basenowa. Woda nie jest ciepła, ale na przykład tacy zawodnicy jak Sebastian sobie tutaj już w tamtym roku nawet w niższych temperaturach, bo byliśmy tutaj w lutym, pływali. Tutaj strefa relaksu, można usiąść, pogadać, pograć w karty i się zrelaksować. Pokażę Wam teraz pokoje i część pokojową, w której będziemy mieszkać. Zaraz będę dostarczał wszystkim zawodnikom ich torby i ich welcome paki. Jeden na parterze, każdy pokój ma swoją strefę chilloutową, każdy pokój ma swoją łazienkę, więc mniej więcej tak to wygląda. Na górze mamy jeszcze 2 tarasy. Tutaj mamy pokój do masażu i do jogi, jak ktoś chce po treningu się porozciągać i trochę odpocząć, to może. Tutaj mamy wyjście na górny tarasik, można też na niego wyjść z niektórych pokoi, więc mniej więcej tak to właśnie wygląda. Lecimy z Matyldą w takim razie na zakupy, żeby nasi zawodnicy byli jak najlepiej odżywieni. Ile tu jest kalorii, Mati? 16 milionów? Może tak być. Jest szansa, że skończy się w pierwsze 24 godziny. Nie no. Na pewno głodni nie będą. Simone, trzeba rozpakować tutaj ciężarówkę. Proszę Państwa, zaczynamy pakowanie pakietów startowych dla naszych kolarzy. Jak możecie zobaczyć, tutaj dla nich na pewno nie zabraknie im energii, kalorii na treningach. Wybrałem te produkty, których sam używam najwięcej. Oczywiście od naszego partnera Tutus XR. Bardzo serdecznie polecam. Super wylepy, które będziemy wklejać podczas treningów. Ekipo Help Andaluzji i ekipo jeżdżąca tutaj w okolicach Albuñuelas, bo właśnie w takiej miejscowości się znajdujemy. Nasz przyjaciel Jorge przywiózł nam oliwkę specjalną, którą sam produkuje ze swoich oliwnych gajów tutaj nieopodal w Jayena, jakieś 35 km stąd. Nasi przyjaciele z Coffee Plantu dla każdego przygotowali taki paczuszkę całą, kompletną, drip bagów, więc każdy będzie sobie mógł kawkę speciality przelewową zaparzyć każdego poranka. Oprócz naszej każdy ma właśnie do swojej dyspozycji coś takiego. Najszybsza skieta w ogóle jaka istnieje, czyli skieta wyścigowa dla wszystkich uczestników, więc będą bardzo szybcy i jak wiecie, każdy kamp to jakieś kolabo. Na Majorce mieliśmy kolabo Supra Sport, a na ten wyjazd Joy Studio, czyli tak zwana Radość, zaprojektowała dla nas piękne t-shirty. Tu jakiś duży zawodnik, Andalusia i z tyłu Ekipo i Help wyciągnięty z flagi Andaluzji. Coś pięknego, nic tylko... Widać? Można. Zajebiste. Zajebiste. Nasz szef kuchni podpowiada, że zajebiste, już właśnie zaczęła działać. Gordon Ramsay, tak? No, prawie że rewolucja, jak Magda Gessler, bo zaczęłam rzucać talerzami. Więc czekamy na naszą ekipę, która miała przygodę na lotnisku w Krakowie. Ci, co lecieli z Krakowa, niestety drzwi się nie domykały, trzeba było zmienić samolot. Ale już dolecieli do Malagi i podążają w naszym kierunku. Pakujemy, żebyśmy zdążyli przed ich przyjazdem. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Specjalnie na tą okazję tylko tutaj dostępne bidony EQP czerwone jak płonąca Hiszpania, Equipo Cycling Spot Andalusia 2026. 2 sztuki dla każdego uczestnika. Co tam? Niech piją, niech jeżdżą na wodniku.
delikatna bułeczka na jednego zęba. Delikatna bułeczka Jak daleko na tym zajedziesz? do Sierra Nevada. O kurde, ekonomiczny masz silnik. Technologia! Technologia! Moi drodzy, dzień drugi zgrupowania. Pierwsza grupa już na mecie, tutaj stare wyjadacze, najszybsi. Stary to prawda, ale czy wyjadacie? Wyjadacze. Także wracamy do Was update'em. Wczoraj było bardzo aktywnie w formie dyrektora sportowego. Dzisiaj w formie kolarza i guida, a dyrektorem sportowym dzisiaj był nasz Simone. No muszę Wam powiedzieć, że grupy się bardzo ładnie spisują. Pogoda jest przepiękna, więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Zawsze byłem pod wielkim wrażeniem masażystów. To jest taka funkcja moim zdaniem trochę niewdzięczna, bo to jest człowiek, który w drużynie tak naprawdę ma najwięcej zadań do wykonania. Oprócz tego, że masuje kolarzy, przygotowuje im posiłki, rice cake'i, zanosi walizki, robi pranie, jeździ za nimi, zawozi ich do hotelu, więc zawsze to bardzo doceniałem i teraz chcę się sam osobiście zająć i zajmuję właśnie w podobny sposób naszymi zawodnikami, żeby poczuli się jak zawodnicy World Touru, poczuli się, że są tutaj w pełnym komforcie, poczuli się po prostu jak zawodowcy. Więc sprawia mi to dużą radość, rysowanie tras, wożenie ich tutaj po okolicy, szczególnie, że ja wybrałem sobie to miejsce, okolice Granady, jako swój drugi dom. To tutaj spędziłem ostatnie 10 lat swojej kariery. Tutaj trenowałem po tych drogach, aktualnie też jesteśmy 5 km od mojego domu, więc czuję się jak w domu i mogę tutaj ugościć naszych uczestników, jakby to było u mnie w domu. Więc na razie wszystko idzie zgodnie z planem, wszystko bezpiecznie. Dziewczyny gotują nam pyszne jedzonko. Zawsze po przyjeździe mamy jakiś szybki makaronik, jakieś owoce, szejki, takie drobne przekąski, no i później główny posiłek, czyli dobra kolacja. Dzisiaj mieliśmy trening około 70 km, taki powiedzmy regeneracyjny, chociaż 1600 metrów w pionie to nie jest mało, ale tutaj jest taki teren, że praktycznie nie ma w ogóle płaskiego. Jutro szykujemy jedną z naszych takich topowych tras, czyli podjazd pod La Cabre. Zjeżdżamy do Wybrzeża, jedziemy aż w stronę Almuñécar i później podjeżdżamy ponad 25 km w górę, zjeżdżamy trochę w stronę Granady i wracamy tutaj. W sobotę planujemy rest day, w niedzielę około 70-80 km i na poniedziałek, jak wszystko pójdzie dobrze, zostawiliśmy sobie drugi topowy trening, czyli podjazd pod Sierra Nevada, więc trzymamy kciuki, żeby ten plan się udał. Pogoda ma być idealna, jedynie w sobotę troszeczkę gorzej, ale wtedy zaplanowaliśmy rest day, więc wszystko jest tutaj pod kontrolą. Tyle ode mnie z dnia drugiego. Widzimy się albo jeszcze dzisiaj wieczorem, albo jutro. Aha, jeszcze dwa słowa odnośnie formuły tego vlogu, który jest mega chaotyczny, dynamiczny i przeskakujemy z wątku na wątek, ale takie właśnie jest kolarstwo, takie właśnie są zgrupowania, dzieje się mnóstwo rzeczy, jest dużo ludzi, więc każdy coś wnosi i to jest cały czas taka maszyna, którą trzeba na bieżąco tutaj dopasowywać do sytuacji, więc nie wiem, czy Wam się będzie dobrze to oglądało, no ale tak tutaj się działa. Moi drodzy, zajrzyjmy jeszcze do kuchni naszych dwóch mam. Mamy domki i mamy Matyldy. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj mają dla naszych zawodników. Yo, 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 yo.
jo. Co to dzisiaj będzie jedzone? Makaron z pesto, z karczuchami, z orzeszkami. Dużo makaronu ogólnie będzie jedzone. A tutaj na obiad. A na kolację będzie dużo ziemniaków, pieczony kurak i kapustka. Oj. Prawie po polsku. Tak. Góra rice cake'ów na królewski etap. Dobre są? Czy nie próbowałaś? Nie pokażę. Ty się lepiej prezentujesz. Wszystko musi być pokazane. O, lepiej nie. Idę do zawodników, czy są gotowi. Tam jak Marta, to oni tak zaśpiewują trochę. Tak, a co wy to robicie? Tego na... Z góry. Sucha Beskidzka. Wujek, jaki dzisiaj, jaka taktyka? Super, rozmawiamy o pani Marcie, bo bardzo za nią tęsknię. Ale jaka taktyka na wyścig? Taktyka na wyścig z kierowcą busa jestem dzisiaj. Tak? Ja też. To musimy dorobić kierownicę jedną. Dorobić jedną kierownicę. Piotr, szykujesz się, nie? Tak, jestem gotowy. Sebastian? Dzisiaj górka. Co dzisiaj? Dzisiaj górka. Górka? Dzisiaj górka. Atakujesz czy się bronisz? Nie, po prostu jadę na kawę. Jedziesz na kawę. Na kawę. O nie. To nie będzie rywalizacji. Dobrze, Andrzej jest, bo on zawsze od startu chodzi, ale teraz... Ale busiasz tylko cały dzień, czy tylko się później? Jadę samogęste. Samogęste. Samogęste pojadę. Będę pracował tam na drużynę na tych największych sztajfach. Dobrze, Sylwia? Będzie Twoja- moc. Dzisiaj będzie moc. Wygrywasz klasyfikację kobiet? Górską? Górską kobiet. Tak jest. Dzień trzeci zgrupowania. Podjazd pod La Cabra. Jedna z naszych perełek. Jeden z 2 topowych rowerowych dni. Na poniedziałek mamy jeszcze zaplanowaną Sierra Nevadę. No więc jest bajka. Pogoda zamówiona, tak to było mówione. Jest przepięknie. Co to jest? Napój bogów, Napój bogów? tak. Dla zwycięzców. Jak Seba poszło? Zajebiście. Ciężka trasa? Nie. Dla ciebie nie ma ciężkich tras. Szymon mówi co innego, Szymonku. Szymonku, jak tam? Ja jestem Ucieczka dnia. Ujechałeś? Ucieczka dnia. Przyjechał w duecie. No to Wojtkiem. Wygrał na koniec jeszcze sprint. Patrz jakie ma spojrzenie. Z tobą przyjechał czy z Wojtkiem? Nie no, ja już byłem wykąpany i leżałem jak przyjechałem. Ale dobry czas. Dobry. Zjadłem 10 oponek. I Zjadł 10 opon, zagryzł 4 bananami i popił. popiłem recovery shake'em. Tomek powinien jedną nogą kręcić, tylko to by było... Następny jedzie. po zasłużę. Tyle, że można spokojnie zrobić. Nie wiem, co się miota się. Chyba też się ujechał. Nie wiem, w którą stronę wejście. Wejście pomyliłem. Mikele, powiedz nam coś o dzisiejszej trasie. Dzisiejsza trasa? No nie wiem dlaczego się nazywa Kozia Górka. Żadnej kozy nie widziałem. Widziałem Jorge na osiołku, potem tak powiedziałem. Na osiołku. Widzimy się jutro. Także traska petarda. Nudny zjazd tutaj, ale traska super. Mega. Także poniedziałkowa aktywacja zakończona. Teraz 2 dni recovery, żeby Sierrę wjechać. Wymasowałeś się, Wojtek? Pracowałem się. Teraz piwko to jeszcze ci troszkę bardziej rozluźni, co? Jak oceniasz dzisiejszą trasę? Wspaniała, najpiękniejsza na świecie. Nigdy taką... Ja ją kiedyś jechałem, ale Jechałeś ją? jechałem się okazało, ale w zupełnie gorszym towarzystwie. Nie, bez porównania. No, towarzystwo to jest podstawa jednak. Dzisiaj to było wspaniale. Niezapomniane wrażenia, które zostaną ze mną do końca życia na pewno. Wczoraj nic nie spamowaliśmy, bo mieliśmy rest day, więc duża część ekipy po prostu pojechała sobie pozwiedzać Granadę, a dzisiaj z powrotem wracamy do boju rowerowego.
Zaraz idziemy na przejażdżkę na Guajares. Niedługi dzisiaj dzień, zaplanowaliśmy około 60 km, dlatego że jutro robimy naszą kolejną tutaj andaluzyjską perełkę, czyli podjazd pod Sierra Nevada. Niecałe 130 km i 2800 metrów w pionie, więc jutro jest ostatni i chyba najcięższy na tym zgrupowaniu dzień. Pogoda świetna. Dzisiaj może jak znajdę chwilę czasu, to zapytam naszych uczestników, jak oceniają tegoroczny wyjazd. Niko, jak oceniasz tegoroczny wyjazd? Powiedz nam tutaj. Słuchaj, powiem Ci tak, jak jest noga, która chce pracować, to można tu siedzieć bardzo długo. A jak się tej nogi nie przywiezie dobrej, to niestety te procenty na tych przewyższeniach są męczące. Czyli trasy wymagające w I Andaluzji. jeszcze jedna rzecz, której że zawsze się zapomina jako amator. Popatrzymy na temperaturę i na przewyższenia, nie patrzymy na wiatr. A jeszcze wiatr jest takim elementem, który dokucza. Dzisiaj trochę powiewa, co? No, powiewa trochę. Także walka jest z naturą, ale super. Także. Dobrze, że masz też nadzór swojego trenera wujka Andrzeja, nie? Bo to jest podstawa sukcesu, co nie? Bez niego to powiem Ci w sporcie by było nudno. Nawet takim amatorskim. To na pewno. Gdzie są pieniądze za las? Obserwujcie, dajcie suby! Pedro. Masz ich w zasięgu. Michele, masz ich w zasięgu. Idziesz wszystko. Zapraszamy do Skawiny. Polecam! Bardzo ładna. Game changer z sezonu 2026. Waterproof. Dzięki niej mogę jeździć po andaluzyjskich ziemiach. Kurde, tego jakby wziął Jak wam poszło? loko. Fajnie. Trasy Jednak- tam piękne są. Ale to są na... Coś takiego jak... Gravelowe trasy na szosę fajne? Tak. Nie, ja znam te trasy, ale ja tam gravelem jeździłem tam. Dało. Wszędzie się da szosą. Czyli zadowoleni. Jeśli to się doprowadzi. A prowadziliście czy jechaliście cały czas? Nie, jechaliśmy cały czas. Cały czas jazda była. Trasa piękna. Tak. Piękna. Tylko jest takie dziwne mrowienie w rękę. Teraz speedy recovery, jutro Jutro Sierra Nevada.
Sierra Nevada. Sierra Nevada jako. Byłeś już? Góra wzywa. Byłeś już? Byłeś. Chyba zmęczony Seba. Trochę. Ty jedz, stary, jedz, żebyś miał siłę na jutro. Regenerujmy się. Tak Widzimy jest. się jutro na górze. Tak jest. No i dzisiaj ostatni epicki dzień do Sierra Nevada. Zaraz ruszamy. Moi kochani, zaczęliśmy już podjazd pod Sierra Nevada. Wjeżdżamy od strony Monatil, czyli przez podjazd potocznie zwany Purche. Podjazd, przez który bardzo często przechodzi i Vuelta Andalucía, i Vuelta España. Bardzo ciężka ta strona, szczególnie początek, więc zobaczmy, jak nasi zawodnicy sobie z tym podjazdem radzą. Jest nasza Oleńka. No, widać, że jest stromo. Widać po kadencji. Jest Rafa i Sylwia. Cisną zawodnicy pięknie. Jak tam? A to ty! Myślałem, że jakiś... Orfiter! Nie, dobrze jest, tylko za ciepło. Aha. Ale tu jest tylko ten początek taki ostry, a jak już dojedziemy do tej głównej, to jest łagodnie. Nie no, super. Fajnie, pięknie. Arka! Jak tam, panie Patryku? Znakomicie. Zaraz będzie taka mała ściana płaczu, a później już będzie lżej. Dobrze, to się popłaczę najwyżej. Dobra, pa! Pa! Dojeżdżamy do ścianki płaczu. Już zakończają tutaj podjazd pod nią zawodnicy. Popompowane. Miguele and Simone. Jak ściana płaczu, podoba się? Bardzo dobrze, szyszunia, szyszunia. Sikalafon. Poklejson. Dawaj. Poklejson, żyjesz? Sztywniutko? Nie możesz gadać? Nie mogę! Pompować, pompować! Jak tam kama? Zajebiście! Wiesz, że masz jeszcze lżejszą, wiesz, że masz jeszcze lżejszą przerzutkę? Możesz sobie jeszcze na lżejszą przerzucić. Wiem, potem. Dobra, pa! Kochani, dotarłem na górę. Mam wszystkie pakunki, jestem na parkingu pod Prada Jana, czyli tutaj w głównym mieście Sierra Nevada. Biorę rzeczy zawodników, żeby mogli się przebrać, ubrać przed zjazdem i idę zająć miejscówę na jakieś jedzonko, żeby mieli powera na powrót. Jesteśmy na Prado Jano w barze Vertical. Miejsce mojego przyjaciela, do którego bardzo często przyjeżdżałem coś zjeść, napić się piwka po treningu. Dlaczego Sierra Nevada? W ogóle Wam powiem, w 2012 roku przyjechałem tutaj przygotować się do Vuelta España, mojej pierwszej Vuelty, żeby potrenować na wysokości. No i zakochałem się w tym miejscu, więc mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie przez Sierra Nevada znalazłem się tutaj. No i jestem już tutaj 14 lat w Kanadzie i okolicach, więc zakochałem się od pierwszego wejrzenia w tym miejscu. Spędzałem tutaj około 2 miesięcy w roku, przygotowując się na wysokości do najważniejszych swoich startów. I dalej jest to miejsce bardzo bliskie mojemu sercu. Czuję się tu jak w domu. Czekamy na ekipę, jemy coś, przebieramy się i zjeżdżamy. Pożegnanie ekipy transportowej.
Dziękujemy za uprzejmość ProBike, za wypożyczenie wehikułu. Zawodnik Wojciech na powrocie z kasyna. 2 słowa podsumowujące zgrupowanie. Wspaniale było. Smacznego. Nie wiem, czy lepsze jedzenie, czy jazda na rowerze. Nie mogę się zdecydować. Jedno i drugie wybitne. Gdzie byłeś? W kasynie? Nie, byłem po prostu coś zjeść. Aha, a gdzie jest reszta? W kasynie. W kasynie? Bierz ich, bo spóźnią się na autobus. Dobra. Tam się dzieje. Dziękujemy. Do widzenia. Cześć. Buenas tardes. Muy bien. Sí, tú también. Szefowe kuchni. Potrzebujemy 2 słowa podsumowania tego kampu. Było dużo makaronu, ziemniaków, Dużo i watów. pomidorów, Dużo gotowania, dużo jedzą kolarze, Matylda? bardzo dużo jedzą kolarze. Bardzo dużo, ale to jest jedzenie wybiórcze. Ja nie wiem, co mam gotować kolarzom. Nie wiesz? Tydzień doświadczenia to za mało. Tak. Mogli być bardziej, wiesz, zdecydowani. Jednego dnia jedzą, drugiego nie jedzą i co ja mam zrobić? Następnym razem pewnie będzie lepiej. Idę ich zapytać, jak to wyglądało z ich perspektywy. Tak, dokładnie. Wujku Mikołaju, Jestem, słucham. powiedz nam 2 słowa o tym kampie. Słuchaj, kończy się. To wiemy, Ale mógłby się jutro zacząć od nowa. czyli zadowolony. Bardzo, bardzo. Mam swoje traski. Można zrobić fajne przewyższenia na niewielkich kilometrach. I chętnie bym to propagował. Kuchnia polsko-andaluzyjska smakowała. Genialna, genialna. Boję się, że wrócę do domu i nie będę tego miał. Będą problemy jutro w domu. Wujku, Capitano de los Toros. Jesteś stałym bywalcem naszych kampów. Jak to dzisiaj było? Jak to było w tym roku? Dzisiaj było grubo. Power, w głowie niebiesko. Bo ty dzisiaj jeszcze jeździłeś na rowerze, nie? Oczywiście, pijarki były dzisiaj na najbardziej zjebanym podjeździe przed domem. Także mocny jestem bardzo. A ogólnie, podsumowując cały kamp? Ogólnie podsumowując cały kamp, no to petardziocha. Petardziocha. Pomarańcze zabrałeś do domu? Pomarańczki wiozę do domu, także dzieciom dam po jednym, resztę zjem. Dzięki. Uwaga, każdy 2 szybkie słowa podsumowujące kamp. Ola. Super było. Tyle? Zrobiłam najwięcej przewyższeń w moim życiu. Chyba Mount Everest przejechałam. I nie udało mi się wjechać na Sierra, ale w przyszłym roku. W przyszłym roku wracasz. Pedro? Pedro, super camping. Smutno mi, że już jest koniec. Naprawdę bym został tydzień albo 2 jeszcze. Naprawdę. Nie mogę się doczekać Majorki w październiku. Dobrze, czy już się zapisujesz? Tak. Dobra, idziemy dalej, zrobimy obchodówę. Sylwia liderka. Wspaniałe podjazdy, przepyszne pomarańcze, cudowne andaluzyjskie słońce. Czego chcieć więcej? Spełnienie marzeń. Tak jest. Wrócisz, czy nie wrócisz? Wrócę. Nie. Patriko. A ja się nie spodziewałem, że pierwszego gravela w życiu zrobię tutaj. Ale gravela na szosie. No i na szasie. A jak się podoba miejscowa, w której byliśmy? Znakomita jest miejscówka. No, wracać tylko się chce tutaj. Nasze kucharki się spisały? Pewnie, z nawiązką. Rewelacyjnie. Sebastian, lider wszystkich liderów. O, przepraszam. W 2 słowach? Przyjemnie No może być w 25. W 2 słowach. Przyjemnie ujechany. Przyjemnie ujechany. I to jest to. To jest pozytywne. To jest bardzo pozytywne. I czekamy na gravelę. Dobrze. Pawlo. No oczywiście polecam Progres po tygodniu, gruby, miejscówka zajebista. Będziesz ducił wszystkich w powrocie do Polski? Oczywiście, chyba namawiam, jak ktoś nie był, to polecam. Number one. Dziękujemy. Tam jest góra. No jest, coś tam jest. No to tak, no to ma pełna akceptacja. Peter, Tak, jak tu nasz zawodnik z doświadczeniem ocenia kamp? było pięknie, piękne trasy, przewyższenia. Sierra Nevada zrobiło robotę. No i nawet dzisiejszy objazd wioski był super. Tylko 12 km, ale czysta z hakiem w pionie. A jak Ci się w ogóle podobała organizacja i miejsce Wszystko. i kuchnia polsko-andaluzyjska? Perfetto. Perfetto. Wszystko było perfetto. Także bardzo zadowolony jestem. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki.
Żegnajcie bezpiecznie.